Witam serdecznie. 6 luty 2024 rok. Godzina 22:17. Akurat o tej godzinie jestem wolny. Zobaczcie. O, i tutaj mamy kosmogram. Ale najważniejsze dla mnie jest oczywiście woda Samsa. No co tu ukrywać, wodnik. Ale proszę zwrócić uwagę, już nasze słońce, tak, idziemy do dołu i mamy woda Samsa Panny. Panna w zodiaku, 6 sektor. Panna to higiena, panna to czystość, panna to przygotowanie i to będzie trwać przez 2,5 dnia, mniej więcej, tak mniej więcej. Więc mamy higienę, uczciwość, pracę, wszystko to, co należy, ale także i szpitale i te wszystkie historie, między innymi związane z arytmetyką, to znaczy liczenie, krótko mówiąc, no nie można tak powiedzieć, ale skąpstwo. Panna to takie bardzo specyficzne działanie. Ja coś muszę zrobić, bo tutaj nie podoba mi się to całkowicie, dlatego że słyszę szumy, a wolałbym tych szumów nie słyszeć. Teraz Słońce jest nadal w wodniku z Plutonem. Pluton jeszcze nie retrograduje, bo jeszcze mamy czas. Plutona mamy w Wodasamsie wodnik, czy jeszcze ruchów żadnych nie zrobił, takich interesujących. I teraz popatrzmy sobie na te wszystkie historie, które są. W zeszłym roku miało trzęsienie w Turcji. Bardzo dużo osób zginęło. To jest bardzo ważny element właśnie działania Plutona. Turcja specyficzny kraj. Zresztą co tu ukrywać, nawet się mówiło o tym, że to było, pamiętacie, sztuczne działanie i pamiętacie o tym, że w gruncie rzeczy chodzi o pewne sytuacje, które nie były zbyt ładne. I teraz tutaj osoby, niektóre zauważyły, że ja powiedziałem, że lepiej jakby było w niedzielę. Oczywiście, że lepiej by było jakby w niedzielę, ale jeżeli na przykład w założeniu odbędą się, przypuśćmy w Polsce, msze polowe w niedzielę, może być to nowe. Ja też bardzo chętnie bym chciał, przypuśćmy, w takiej mszy uczestniczyć, polowej, ponieważ ona otwiera i to może mogą przecież ojcowie prawosławni, nie tylko nasi klerycy brać udział, ale także i to, co najbardziej, przypuśćmy, pani biskup by mogła przyjechać i tutaj troszeczkę kropidłem pokropić i wiele, nie wiem, czy w ogóle istnieje tam kropidło, ale w założeniu daję wam przykład, co możecie zrobić. Także buddyści oczywiście, że mogą odmówić którąś z mantr, a ci, którzy po prostu nie wierzą w nic, a wierzą tylko w siebie, mogą się mocno uderzyć w piersi, tak żeby aż ich zabolało. To jest taka metoda też. Nie wiem, czy zauważyliście, jak w niektórych kulturach bardziej wschodnich tak się uderza tutaj i oni tańczą w takim rytmie. Właśnie to jest pozbycie się pewnych sytuacji, wprowadza się w taki trans i w nowy aspekt jakby funkcjonowania siebie. Zresztą między innymi jest taki moment skoku, jakby zawieszenia w powietrzu, czyli od nowa. I też trzeba zwrócić uwagę, co wam to przypomina. Brawo!
brawo, bis, poprosimy bis, 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 brawo. Rozumiecie? Od nowa się zaczyna sztuka, czy piosenkarz, czy aktor, kłania się, wychodzi, jeszcze go raz chcemy, bis, 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 3 razy, 5 razy, 10 razy, aż go zmęczymy. Ale to jest... Miałem kiedyś bisy akurat, nie związane z... To, nieważne, nie z aktorstwem, nie. Z działaniem. Wiecie, że to jest miłe? Wiecie, że to jest takie usankcjonowanie siebie, takie usankcjonowanie, że coś się zrobiło. To jest takie... I na przykład do bisowania, no co tu ukrywać. No i teraz zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo to jest dosyć charakterystyczne. Ja tak patrzę tutaj w kosmograf. Księżyc będzie przechodził przez Wenus, Marsa, Plutona i dopiero dojdzie do Księżyca. Zwróćcie uwagę, to jest przecież, przypuśćmy, ja będę codziennie pokazywał ten kosmogram taki i zwróćcie uwagę, jak to wygląda, co będzie, jak Księżyc będzie przechodził przez Wenus. To jest straszne lenistwo. Jak będzie przechodził przez Marsa, to jest po prostu aktywizm beznadziejny. Jak będzie przechodził przez Plutona. Ciekaw jestem, co będzie, jak będzie przechodził. Ja jestem ciekaw także, jak będzie postępować tutaj. Oglądam kilka tutaj takich, no przypuśćmy tych lewicowych, tak? Jestem przerażony ich kulturą. Ja jestem przerażony tym, bo jakby nie było, z biologią mam bardzo dużo wspólnego. Kiedyś posiadałem akwaria i nie wiedziałem o tym, że trzeba dwutlenek węgla wprowadzić, żeby ładnie rośliny rosły, i dzisiaj ten dwutlenek węgla mamy w aerozolu i możemy go tam wszczyknąć i nie przeszkadza to absolutnie rybom, ale pomaga fantastycznie roślinom. Jeżeli chcemy mieć tak zwane akwaria holenderskie, pełne roślin, pełne życia, one są przepiękne. Właśnie dążyłem do tego, ale nigdy mi się to nie udało zrobić właśnie przez brak dwutlenku węgla, ponieważ ja nie umiałem jego zrobić. Teraz patrząc się na następne rzeczy, które są, no, że oglądałem taką panią, która taką chrypkę ma, jest profesorem, i ona opowiadała o jakichś krowach, o jakimś tym, ile jest ludzi na ziemi. Co mnie ludzie obchodzą na ziemi? Przepraszam, najlepszym przykładem są dzisiaj Indie. Czy jeżeli ktoś był w Indiach, czy w ogóle słyszał o głodzie w Indiach? Czy w ogóle jest? Oni są głodni, oczywiście, wszędzie. A w Polsce nie ma głodu? Nie są głodni? To jedźcie w Bieszczady i zobaczcie tam te dzieci, które są głodne, które rodzice dostają te pieniążki, a rodzice butelkują w sobie procenty, a dzieci nadal głodują. Czy nie można by było te pieniążki przeznaczyć na szkoły, na stołówki, i w każdej szkole by była stołówka, tak jak ja chodziłem, i biedne dzieci nie płaciły za te obiady. Jeżeli koleżanka chyba nie miała taty, była sierotą. Kolega był sierotą, nie miał mamy. Mieli za darmo. I nikt się nie denerwował na to, bo to były dzieci biedne. Ale nikt nie mówił, że są biedne. To był wspaniały chłopak i wspaniała dziewczyna. Ja nie wiem, kim jest dzisiaj kolega, ale podejrzewam, że jest chyba inżynierem budowlanym, bo widziałem go kiedyś na budowie, no i w kasku odpowiednim, tak, od kolorze. Mało tego, a koleżanka no jest lekarzem. Po prostu. I nazwijmy to, że była w biednej rodzinie wychowywana. To nic nie ma do rzeczy, ale rodzice, znaczy tutaj rodzice tych osób były przypuśćmy, na wysokim poziomie, że potrafiły wykształcić, mimo bardzo trudnych warunków, jakie były w mojej młodości.
Ja jestem w tym wyżu demograficznym i to jest, naprawdę były bardzo trudne warunki wtedy. Nie wiem, czy nasze roczniki świetnie pamiętają punkty na przykład zdobycia na uczelnię. Na przykład można było za same punkty dostać się. Były takie możliwości na przykład. No to nie było żadnej konkurencji. Na przykład gdybym zdawał w tym kierunku, nie miałbym żadnej konkurencji. Absolutnie nie. Bo były za pracę jakieś tam, przypuśćmy w OHP punkty, potem na przykład za pochodzenie były, potem jeszcze były punkty tam, no mnóstwo było tych punktów i można było ich zdobyć, za przynależność do ZMS-u były punkty. No więc sobie wyobraźcie, jak to wyglądało. Teraz popatrzmy sobie tak lekko na aspekty. Takim głównym aspektem to jest tutaj Słońce, Uran. Nie wiem, czy widzicie. Zaraz pokażę Słońce. A widzicie, tutaj ta kwadratura. Tu. Jest ta kwadratura nad moim palcem. I teraz tak, Słońce, Uran. W rzeczywistości nie jest to ciekawa, ale jednak twórcza. To jest najważniejsze, że Uran tworzy. W którą stronę tworzy? Jeżeli patrzymy, Uran tworzy, ponieważ jest w Byku i Strzelcu, to dla Urana, dla Wodnika jest to, przepraszam, tak, przepraszam, nie tak, tylko tak i tak, no to jest tak troszeczkę nie za bardzo. Bo teraz, jeżeli patrzymy na Urana, jest w Byku. Byk w stosunku do Wodnika jest w kwadraturze. I ta data samca jest taka kwadraturowa. Przepraszam. No tak. A z kolei Dłada to znak jest w kwadraturze, a Dłada jest w Strzelcu. W stosunku do Wodnika to jest sekstyl, tylko zamykający. Dlaczego zamykający? No bo jeżeli tutaj mamy Wodnika, tutaj jest Strzelec, tak? I tutaj idziemy, to idziemy do Wodnika. Tak? Zgoda? No to naprawdę byśmy musieli się mocno zastanowić, jak to wygląda i dlaczego. Uczę was Dład. Chyba nikt, no nie wiem, w Polsce może 3 albo 2 osoby uczą Dład. A ja sobie nie wyobrażam bez Dład. Nie wyobrażam sobie astrologii bez Dład. Jeżeli ktoś mówi bez Dład, to jest bezwładny astrolog. Profesor Leszek Beres zawsze wszystkie swoje wykłady rozpoczynał od Dład. No i oczywiście było coś takiego. I siedzieli ci najmądrzejsi. Ja siedziałem, akurat miałem taką przyjemność, że na jednym z wykładów, tych zjazdów wielkich, siedziałem na samym końcu. Ja akurat wtedy nie byłem prelegentem, tylko byłem, no, krótko mówiąc, asystentem profesora Leszka Beresa. Ja nie mówię o tym drugim spotkaniu, czy to było pierwsze na takiej małej salce, to w ogóle był cyrk tam, ale tam było najlepiej. Na tym drugim zjeździe było tak sobie. Na trzecim też chyba już miałem wykłady. Nie wiem, nawet to gdzieś te fiszki mama, jak i nie, to możecie tam gdzieś mnie odnaleźć, oczywiście, że tak. Czy dzisiaj bym pojechał? Za nic w świecie bym nie pojechał. I dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, z tych wykładów nic nie wyniosłem.
Niektórzy młodzi astrolodzy tak, ale tacy widziałem, że tam warsztaty niektórzy prowadzili teraz ostatnio, że to poparte warsztatami, ale dobrze, umówmy się tak. Aby być wykształconym astrologiem, czyli dojść do tego stopnia, że wszystko wiem, potrzeba gdzieś roku, co tydzień zajęcia około 6-8 godzin. Co tydzień. 6-8 godzin. Najkrócej 6 do 8 godzin. To zobaczcie ile. To jest przypuśćmy, że jest to 54, no to jest 48 dni takich na przykład. I poznacie tylko tak zwany warsztat. Nic więcej, absolutnie nie. Co to jest kwadratura, co to jest koniunkcja, co to jest. Ale żeby rozpocząć naukę filozofii astrologii, to potrzeba minimum 10 lat. Dlaczego? Dlatego, że proste. Musicie przeżyć to sami i zacząć pracować z pewnymi kulturami. Także jak widzę na przykład takich młodych astrologów i oni się wypowiadają na jakiś temat, bo się nauczyli albo gdzieś przeczytali, czy jeszcze coś, to zaczyna nie śmiać się, nie zaczynam się śmiać, tylko zaczynam ich uczyć, pytać się, czy oni wiedzą. Na przykład pamiętam, kiedyś spotkałem taką dziewczynę, astrolog, napisała sobie astrolog, przejmuje na ten i zaczęliśmy rozmawiać o Marsie. No z czym się wam kojarzy Mars? Z Bogiem wojny, no nie? Najprostsze. W rzeczywistości to nie jest Bóg wojny. Jeżeli popatrzymy sobie, to jest Bóg akcji. Akcji. To jest, Mars jest akcją. I teraz trzeba sobie uzmysłowić, co ile jest akcja. Mniej więcej Mars ma taką dziwną prędkość i trzeba brać pod uwagę Marsa. Kiedy jest stabilizacja Marsa? Kiedy albo znajduje się w swoim sektorze, albo jest w 12 sektorze do siebie, czyli w tak zwanych rybach. Jeżeli jest w rybach, to zaczyna męczyć się. I teraz nawiązując do tego Słońca, które jest do Nowiu, ta sobota jest właśnie tym 12 sektorem. I teraz tak, my patrzymy się na to, że jak patrzymy w kalendarz, patrz, Nów jest w sobotę, czy tam w piątek, nieważne, w dzień. Ale Nów jest o 23 i jeszcze ileś. Czy to należy do następnego dnia? Czy ten Nów jest dopiero następnego dnia? Jeżeli bierzemy starą kulturę, bardzo stare kultury, chociażby nawet w Kabale się liczy od zachodu słońca. Czy powiedzmy, że nasi starsi bracia Żydzi liczą dzień od zachodu słońca. To jest następny dzień już. Czy czekają do zachodu słońca, już mają nowy dzień. I teraz jak tego nie pojmiemy w tej naszej astrologii, nie zrozumiemy pewnych zagadnień. Na czym polega jakby prawda, nazwijmy to objawiona. Bo to jest kanon w naszej kulturze, że jest miesiąc. I miesiąc jest od jakiegoś tam sobie dnia. W kulturach dawnych mamy ten 28-dniowy cykl. Oczywiście, że mamy wtedy miesiąc albo tydzień tak zwany tracony, w zależności od kultury. W jakiej kulturze? 13 miesiąc, tak? I to tam co ileś lat, tam jakiś tydzień, przesunięcie tam jeszcze jakieś, dlatego my nie mamy w tej chwili imion, na przykład nie obchodzimy tak jak ja obchodzę zawsze 3 kwietnia Ryszarda, ale nigdy nie jest w sobotę na przykład.
Co bardzo bym chciał, żeby był zawsze w sobotę, bo my wszyscy koledzy, a tak to jak mam w poniedziałek i dopiero w sobotę to już nie jest 3 kwiecień, tylko jest tam któryś, to nie. Zresztą jak będzie offsetka, będziemy prowadzić takie zabawy, kiedy właściwie powinniśmy obchodzić swoje urodziny, imieniny, kiedy właściwie to jest, bo na ascendencie obchodzimy urodziny nasze. Te urodziny, które my mamy, to nie są urodziny, to są urodziny ze Słońca, ale one nic nie znaczą w astrologii, w naszej energetyce życia też nie. I dlatego też, jeżeli coś się dzieje w tych rybach, w tym 12 sektorze, w tym ostatnim, w tej fazie, kiedy przechodzimy, czy dokładnie przed nowiem, to jest po prostu to samo, co byśmy przyjęli w momencie, kiedy ten człowiek wsadza do misy rączki, umywa, szczepuje i mówi, to jest waszych kapłanów sprawa. No i mamy w ten sposób Wielkanoc, która się zbliża. I to jest właśnie ta cała puenta tego wszystkiego. Teraz tak, czy właściwie można? No oczywiście, że wszystko można, bo jeszcze są planety, jeszcze są rozgrywki, o których będziemy rozmawiać już w trakcie. Pokazałem wam tylko ten jedną Urana Słońce, ten aspekt i ten aspekt jest bardzo ważny. Ale w gruncie rzeczy na przykład w tym horoskopie, zwróćcie uwagę, że ten horoskop jest robiony na tą godzinę, 22:17, tak? Przyjrzyjcie się. 6/2/2024 rok i mamy tutaj, tak? I mamy ascendent mamy tutaj w wadze, a popatrzmy sobie, jaka planeta jest najwyżej. Najwyżej jest właśnie, mamy tutaj Urana. Zobaczcie. Na tą godzinę. Teraz jeżeli mamy ascendent wagi, czyli jest to waga, czy waga i Uran zgadzają się, czy się nie zgadzają? Oczywiście, że się zgadzają. I teraz zobaczymy ascendent. Ascendent mamy w wadze i w byku. Zgoda? Widzicie? Ascendent jest waga, byk, a Uran byk, strzelec. To ja wymyśliłem, że ascendent jest w dładzie wagi, czyli negocjacje i teraz tutaj mamy byka, czyli pecie o pracy ciężkiej i teraz mamy Urana mamy w byku, jako w tym, który przygotowuje się do tych ciężkich działań i mamy Urana w strzelcu, czyli podejście naukowe, bo strzelec to filozofia. Proste? Ja wiem, że dla was to jest szok, dla osób, które w ogóle nie znają się na astrologii i po to prowadzę ten blog, żeby, nie to, żeby was zmusić do astrologii, nie, tylko do pewnego rodzaju myślenia, do pewnego działania. Ja wiem, że robię sobie konkurencję automatycznie, bo teraz będą wszyscy uczyć dłat, podejrzewam, co... Tak jak mówię, w Polsce jak zna 3 osoby dobrze pracują z dładami, to jest wszystko. Ja nie mówię o profesorze Leszku Weresie, bo on to dłady ma tu. On nas uczył tych dład. Czy ja jestem najlepszy? Nie, absolutnie nie. Najlepszym był Jacek, oczywiście prawnik, już będący poza światem, ja rozłączę to, odszedł od nas. I następną osobą, ja nigdy nie patrzyłem, czy Piotr zna Dłada Samsa. Nie wiem, albo Dłady, bo to jest to samo. To w zależności jak chcemy mówić, czy Dłady, czy Dłada Samsa. Akurat tutaj mamy, no zobaczcie, tutaj mamy akurat Dładę. Ale w literaturze znajdziecie 2 nazwy.
Mówi się o hinduskiej. Ja z kolei kiedyś, bardzo dawno temu, nie wiem czy to jest prawda, nie mogę odnaleźć tej prawdy, ale Dwadasamsę także odkryła siostra zakonna, która właśnie podzieliła na znak na 12 części. W Indiach jest to normalne, tylko ja nie za bardzo wiem, jak oni stosują te Dwadasamsy. Nie umiem odpowiedzieć, a nie chciałbym od nikogo dowiadywać się, jak nie od Hindusa. A Hindusi, wiecie, mam inny kolor skóry niż oni, więc oni też nie powiedzą prawdy. A jeżeli bierzemy mnie, po prostu oni nas traktują, wiecie, jak, no, po prostu wiedza ich przewyższa naszą w pewnych historiach przez księgi Ved. No a my przez nieznajomość Pisma Świętego, no konkretnie Stare Pismo Święte jest przecież właściwie powinno być transportowane w szkole normalnie jako tak jak jest, przypuśćmy, ale to się zrobiło biblioznawstwo, no i z tego się robi całą wielką historię, a w rzeczywistości to jest bardzo twardy kanon i macie teraz tego Ilona Muska, który studiował. No i czy czasami nie doszedł, sam mówi, że doszedł do tych prawd i czy czasami nie robi na tym właśnie tej furory swojej. I zwróćcie uwagę, że osoby te, które dotykają tych ogromnych fortun, one dotknęły kiedyś właśnie bardzo mocno właśnie tego dziwnego. Przecież macie potem ten drugi człowiek, potem mam jeszcze coś, a jak nie, to się dzieje jakaś dziwna historia. Co mnie jeszcze bardzo dziwi tutaj w tym w tych kosmogramach teraźniejszych, koniunkcja Słońca, Marsa i Wenus. Widzicie? Tu. Z czym wam się kojarzy Mars? Z energią, tak? A Wenus? A Wenus Mars? No właśnie. Z harmonią córką. Zgoda. I teraz ta harmonia córka, teraz ta harmonia. W którą stronę pójdzie ta harmonia? A pamiętacie, co było kiedyś na tak zwanych wychodkach? Bo ja mówię takim językiem no, bardzo spolszczonym, tak? Starodawnym. Chodźmy do wychodka, tak? No, albo tam jeszcze się mówi o wojsku, się mówi o jeszcze inaczej, a tutaj właśnie też istniały ten Mars i Wenus, tak? Mars był dla chłopców, Wenus była dla dziewczynek. Oczywiście mówimy dla sprostowania słowa toalety. No i co? I jak? Nie wiem, czy łapiecie, o co chodzi. I teraz dlatego, że jak takie coś jest, musi się coś urodzić. Tylko za chwilę jest Pluton. Tylko kto zdąży urodzić? Dobrze, że nasi rolnicy wybrali sobie miesiąc i zapowiedzieli miesiąc. To znaczy, że przez miesiąc będą dusić. Ja jestem ciekaw, czy są przygotowani. Czy czasami po 2 tygodniach albo po tygodniu, zresztą będziemy się zastanawiać to w trakcie, czy nie w trakcie, tylko na samym początku, jak tylko się rozpocznie po tym nowiu, jaka jest frekwencja, jakie są, ja będę na rynku, będę rozmawiał, więc będę tak troszeczkę jakby gumowe ucho, tak? I jak to wygląda. No więc mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Ja tylko podpowiadam, co macie robić, co macie podpowiedzieć, bo większość, podejrzewam, że tutaj jakieś 5 albo 6 osób tych jest związanych z rolnictwem. A jeżeli się zrobi na przykład taką jedną mszę polową,
Czy obejmie wszystkich? No odpowiem wam, że tak. No, pamiętacie, jak papież ze swojego balkonu mówił, tak? I stawiał krzyż. I nawet my, nie będący, wystarczy. Więc wystarczy jeden kapłan. Zresztą był tylko jeden ojciec Popiełuszko. Był tylko jeden kapłan, który zamienił swoje życie w śmierć, dlatego że nie chciał, żeby zginął człowiek, który miał rodzinę. I zawsze jest tylko jeden. Więc nie musi być to cała gromada. A w gruncie rzeczy, jeżeli teraz przypuśćmy w założeniu, mężczyźni się dołączą do tego, ten różaniec męski i w ten dzień właśnie rozpoczęcia zaczną odmawiać. Proszę. Zależy mi na tym, po prostu zależy mi na tym i dlatego mówię, jakie są sposoby, a wiem, że w dzisiejszych czasach bagatelizowane są te historie. Większość jest osób, a co tam Kościół, a co ma Kościół, tylko zwróćcie uwagę, do młodych mówię, osób i to, co macie oprócz. Jeżeli jakakolwiek kultura, to przecież idziemy do kościoła. I w kościołach są te najwspanialsze obrazy, najwspanialsze rzeczy. Idźcie do Brygidy w Gdańsku, idźcie do... I kto robił tą Brygidę? Jedźcie do Częstochowy, zobaczcie, jakie są zbiory, jakie są rzeczy. I to nie dlatego, że dawane dla Kościoła. Nie. To jest po to, żeby gromadzić ten majątek kultury. Świetnie jest oglądać miecz, świetnie jest oglądać Matkę Boską, świetnie jest oglądać rycerską zbroję, świetnie jest oglądać przepiękne inne rzeczy, które są dawane, chociażby stroje. I to jest wdzięczność. Po prostu niektórzy zdejmują z palca pierścień i kładą na tacy. Nie dlatego, żeby ten kościół był bogaty. Nie, to zupełnie gdzie indziej uderza. Zupełnie gdzie indziej jest ta sfera. Ale trzeba brać pod uwagę jedną rzecz najważniejszą, że wtedy, kiedy coś dajemy, ten, kto otrzymał, musi to uszanować. I dzisiaj na przykład nie rozumiemy jeszcze jednej rzeczy, że Kościół w tej formie, jakiej jest, był do tej pory, nigdy nie konsumował sam. Mimo że mówiło się, że księża są opaśli, że jedzą bardzo dobrze. Dobrze, w porządku, ale oni byli także z ludu. I bardzo dużo było z ludu. Były to dzieci chłopskie, bardzo często. Przejrzyjcie sobie historie, o których będę opowiadał w offsetce, o całej historii astrologii naszej polskiej, wspaniałej, jednej z najwspanialszych astrologii w świecie. I to już są dowody na to. To jest cały Wawel jest przepełniony tym. I Uniwersytet Jagielloński, oczywiście, bo też musi być. I to wszystko razem zobaczycie, jak to jest, ja nie wiem, w naszej świadomości ukrywane. I teraz właśnie to jest ten moment, który my musimy uwierzyć w odpowiedni sposób w to, co się będzie teraz działo. Bo to jeżeli wspólnie nasza myśl, to co robi zresztą
Elon Musk robi te chipy, właśnie lada moment ten chip, znaczy nie wiem czy wczoraj, czy przedwczoraj, zaimplantowano do głowy pacjentowi, tylko że w tej formie on jest pomagający żyć, funkcjonować, ale w gruncie rzeczy sedno jest w tym, żebyśmy się stali jednością. Czyli wszyscy wykonywali te same rozkazy, te same czynności. Ja nie wiem, niektórzy może czytali Państwo Mrówek i Państwo Pszczół. Kiedyś takie 2 książki wyszły, które są bardzo modne. I jak to wyglądało? Jak to wygląda? Niektórzy oglądali filmy science fiction i właśnie to są żyjące organizmy, ale które są cyborgami, czyli są właściwie sterowane i wtedy możemy się stać tymi właśnie szczęśliwymi cyborgami albo na rozkaz utylizować się. I raczej idzie to w tym kierunku i trzeba brać to zawsze w tym kierunku. Zawsze musimy patrzeć na te złe wyniki, a nie na te dobre wyniki i w ten sposób będziemy mogli wrócić do tych czasów według Leona Muska, do czasów właściwie Anunnaki, tak? Do tego, tak jest tutaj przypisany ten moment powstania człowieka, że człowiek właściwie był po to, istniał, żeby pracować na kogoś, na tego idealnego wodza. I niektórzy nawet są wyznawcy tacy, którzy uważają się za nad ludźmi, bo mają tam ileś genów więcej, co jest niemożliwe, bo jeżeli by mieli ilość więcej genów, to bardzo dużo mają genotyp, bardzo potężny ma pomidor. I zobaczcie, ile jest kształtów pomidorów. Możemy kształtować i uplastyczniać. Właśnie tutaj jest tajemnica właśnie genotypu, ale nie tylko genotypu i jeszcze pewnych rzeczy. Jeżeli ma się o ten jeden gen więcej, czy o ten jeden gen mniej, czy on wypadnie, czy inny zaszeregowany, wtedy powstaje właśnie ta hermafrodyta. Ale ta hermafrodyta jest zmieszaniem dokładnie Wenus z Merkurem. I wtedy dopiero powstaje, ale ona jest na szczęście bezpłodna. I te wszystkie formy, jeżeli teraz budujemy, one są bezpłodne. Tak jest bezpłodny na przykład potomek konia i krowy, tak? I to były używane one w naszej gospodarce jeszcze do niedawna. Jeszcze ja w dzieciństwie pamiętam. Pamiętam, kiedy takie zwierzęta się używało, bo one właściwie mało jadły, a bardzo ciężko pracowały. I nawet robiło się odpowiednie wędliny z tego, jak się tam robią. Między innymi taką wędliną z takich rzeczy jest salami, bo mówi się, że jest z osła, ale i także właśnie z tych zwierząt, konia właśnie z krową, czy też jeszcze inaczej. Jest tych zwierząt takich bezpłodnych dosyć sporo było i czy one są? Czasami się wytwarzają. Ale też są nowe, jakby powstają nowe gatunki, co dzisiaj się mówi, że gatunki niszczy cywilizacja, że to zawsze było tak, że w cywilizacji w świecie jedne gatunki odchodziły, drugie przychodziły, bo była ekspansja, dlatego nie ma dinozaurów. Jak to nie ma? Latają po polach, latają bocian, to jest dinozaur, te kury wszystkie, to są potomkowie, wtedy właśnie tych, tylko zminiaturyzowały się, oczywiście, że tak. I tylko jedyną rzeczą, która jest taką dziwną rzeczą, to jest dziobak i tam jeszcze jakieś inne, ale to występuje tylko w kilku miejscach, na przykład w Australii, torbacze chociażby, tak? I te zwierzęta są dosyć interesujące, ale to jest następne zagadnienie, które można było rozwiązać, oczywiście ewolucję jakąś, ale w tych ewolucjach wszystkich zwróćcie uwagę, że my mamy w horoskopie chociażby centaura, tak? No to jest ten właśnie strzelec, pół koń, pół człowiek. Ale mamy też bardzo dziwne rzeczy, chociażby tutaj idąc. Baran jest normalną rzeczą, potem jest byk. Oczywiście
oczywiście, że jest normalną, po tym są bliźnięta. No to też są normalne, ale bliźnięta. Nie powiedziane, że to są dwoje ludzi, czy dwoje dzieci pokazywane są, ale to mogą być, przypuśćmy, tak, dwie małpki, czy na przykład coś tam, ale na ogół są to ludzie. Chociaż w innych cywilizacjach, na przykład chińskiej, jest zupełnie to inaczej pokazane. Ja nawet nie pamiętam, co jest bliźnięte. Potem mamy raka. Bardzo często jest to krab, jeszcze jakieś inne. Stawonóg, tak? Chyba tak to się nazywa, rak. Jest chyba stawonogiem. Jeżeli nie, to poprawcie mnie. Po raku mamy oczywiście lwa, króla zwierząt, co jest bzdurą, bo dużo większym królem dla mnie jest właśnie byk, bawoł afrykański, to jest arcydzieło biologii w ogóle, że ktoś widział i to, co widzicie koridę, czy to, co widzicie na Krecie, te kreteńskie walki, przeskakiwanie przez byka, to była męskość. Zresztą Egipt bardzo traktował byka bardzo poważnie, a nie tam lwa, ale niech będzie sobie lew, po lwie mamy co? Mamy właśnie tą pannę. Tak, pannę, ale panna to jest czystość, ona trzyma kłos i to jest właściwie po tych dzieciakach dwóch właściwie jedyna postać w tym wszystkim. Taka typowo ludzka, panna, kobieta, życie, to wszystko co jest. No i teraz jeżeli idziemy odwrotnie, no to mamy raka, tak, lwa, no i mamy pannę. I panna jako higiena, jako pewien rodzaj działania. Teraz po pannie mamy oczywiście wagę, piękność, równowagę, ale to jest jarzmo, dokładnie jarzmo. I dlatego we dwoje, tak, razem, czyli razem z tym bykiem. I tu jest Wenus, i tu jest Wenus. To jest najciekawsze, że tak jest. Tak jak u bliźniąt jest Wenus i u panny jest Wenus, Merkury. I to też jest specjalnie zrobione w ten sposób. Potem dalej idziemy, mamy Skorpiona, bo graniczy życia i śmierci, ale Skorpion jest takim żądłem i Skorpion zabija sam siebie. On potrafi zabić i wtedy, kiedy jest jakaś taka dziwna sytuacja, kiedy nie ma wyjścia. Czy to jest prawda? Nie, nie jest to prawda, ale taka jest legenda, taka jest historia i czasami to nie są tylko skorpiony, ale jeszcze jakieś inne zwierzęta bardzo dziwne. No i mamy właśnie ten rydwan, tego centaura, ten pół koń, pół człowiek i trzymający łuk zapaloną strzałą i strzelający nie wiadomo dokąd. No i mamy koziorożca. Koziorożca bardzo różnie traktujemy, czasami jako takiego z rybim ogonem. Jest mnóstwo też. Zresztą ja będę to pokazywał, ponieważ to jest świetnie w rycinach wytłumaczone, jak wygląda, jakie były ewolucje. My dzisiaj pokazujemy, że jest to kozioł, taki typowy górski kozioł, na dole jaskinia i mędrzec siedzący, bo jest to równoznaczne, ale także w siłach tych nieczystych pokazuje się właśnie takiego diabła, nie diabła, coś takiego, tak jest, nie wiem, czy w Waszyngtonie, czy gdzieś tam jest pokazane takie coś. I jako świadomość, jako władza, bo no, to jest tak związane z tą religią naszych starszych braci, bo oni wymyślili taki cykl i my nie przejęliśmy, bo w gruncie rzeczy Chrystus przyszedł po to, żeby walczyć ze złem i walczy na pustyni i tutaj tam, jak oglądaliście film Mela Gibsona i właśnie tutaj jest to uderzenie w tym sandałem, w tego węża i zwyciężenie właśnie tego tutaj zła. To jest właśnie ten moment, kiedy wszyscy aż podskakują na fotelach, kiedy właśnie moja partnerka wtedy złapała mnie mocno za ramię. Co mnie troszeczkę, ja znam tą historię biblijną, także nie byłem zaskoczony, tylko czekałem na ten moment. A nie wiem, czy partnerka znała, czy nie, ale chyba znała, ale i tak to wytworzyło takie wrażenie w niej. No i potem mamy następnie
Tutaj mamy wodnika, który właśnie teraz jest najbardziej modny, najbardziej, bo jesteśmy w tym stanie, wodnik, te fale, takie dwie namalowane, ale w rzeczywistości jest to ten szuwarek, taki ktoś, kto aquavita ciągle pokazuje tą wodę i dlatego za wodę chcą pieniądze, dlatego woda jest taka ważna. Pani profesor rozchrypionym głosem to mówi jako, że wody za mało, że ile to krowa litrów wody bierze. Ja po raz pierwszy widzę, żeby krowa w ogóle brała jakąś wodę, bo na ogół się poi, ale to się poi albo deszczówką, albo tam czymś, czy na przykład prowadzi się do stawu, więc nikomu to nie przeszkadza. Ja nie widziałem, żeby to przeszkadzało. Nigdy nie widziałem, żeby z kranu się wodę lało. Oczywiście w dzisiejszych leniwych czasach możliwe, że tak. Ale tak, to normalnie to się bierze, przepraszam, ale są stawy, czy tak jak mieszkałem w Otwocku. W Otwocku nie powiem jakim, ale krowy się przepuszczały przez Wisłę i krowy oczywiście piły wtedy wodę, no i to starczało im na jakiś okres. Nigdy nie widziałem, żeby w gospodarstwie te krowy miały oczywiście wiadra i to, ale ze studni się nabierało, lało się, ale to nie było nie jest to aż tak istotne, żeby o tym aż opowiadać, ile to krowa hektolitrów wypija przez swoje życie, ile to kilogram mięsa kosztuje wody, ile to, no ale to jest takie, wiecie, byle tylko ściągnąć podatek i pieniądze i mięso i żeby obrzydzić rolnikowi to, że ma hodować krowę, a przecież dzisiaj w rzeczywistości krowy nawet nie potrzebują, te, które były na Śląsku, nie wiem, czy pamiętacie, to stado krów, które było wolne, niezależne. Jestem ciekaw, co z tymi krowami jest. Czy te krowy jeszcze żyją, czy je wyszczelano, bo przecież chciano je wyszczelać. Najlepszy materiał genetyczny polskich krów, które przez ileś lat i to stado utrzymywało się, nikomu nie przeszkadzało i sobie chodziło i w mrozy, nie mrozy, i to i nie marzły te zwierzęta, nie chorowały, selekcja naturalna, i jadły sobie na tych łąkach to wszystko. Słuchajcie, nikomu nie rujnowały, wszyscy się cieszyli, jak krowy sobie chodziły, tak, pomiędzy tutaj w Katowicach, czy tam gdzieś w Gliwicach, czy tam gdzieś te krowy tam maszerowały, tak, dziki w Sopocie na przykład chociażby, no ale to jest bardzo mądre, potem zrobi się kastę ludzi, które tylko będą dziczyznę jeść, albo właśnie krowy z wolnego wychowu, te takie o. I to jest tylko taka elita będzie, a reszta niech konsumuje sobie prażone świerszcze, albo tam jeszcze jakieś inne, czy na przykład korniki, albo tam nie wiem, co wymyślą, albo jeszcze jakieś inne rzeczy. Także zostawiam Was z tymi wiadomościami, o co walczą nasi rolnicy. No więc walczą o to, żebyśmy nie musieli konsumować tych świerszczy, nie musieli, chociaż one są ponoć bardzo dobre, ale nie wiem, raczej bym to brał jako przysmak, albo tam próbę, chociaż nie wiem, czy bym to przełknął, bo kiedyś miałem przyjemność zjedzenia końskiej kiełbasy. I słuchajcie, naprawdę po pierwszym plasterku poczułem, jakbym brata jadł. Nie mogłem. Połknąłem to, autentycznie połknąłem to z całym dobytkiem, czyli ze skórką, ze wszystkim, tak jak było. Po prostu ugryzłem sobie chlebkiem i połknąłem. I czułem, jak to mi idzie. I dosłownie jakbym, naprawdę, jakbym był ludożercą, tak się poczułem. Nie mogę, no przepraszam, ani konia, ani psa, nie. I raczej nie chciałbym nigdy tego zjeść, ponieważ dlaczego? Dlatego, że całe życie te zwierzęta służyły nam. No, kiedyś świnie też. Oczywiście w Germanii, nawet u nas tutaj w Lechistanach, tak, tych świnie traktowano jak, no, pilnowała domu i była taka dosyć agresywna, także tutaj świnka też potrafi być miła. Dzisiaj się hoduje te wietnamskie świnki, takie malutkie i są, nie miałem przyjemności hodowania tego zwierzęcia, ale
ktoś tam miał i opowiadał, że to jest przemiłe zwierzątko, także. A uważa się, że najinteligentniejsze i też dlatego pani Ceausescu hodowała te świnie. Tam zrobiono taki eksperyment, że to serce świni było najbardziej podobne do naszego. No i te świnie były takie specjalne, że nie odrzucały, nie wiem jakie to, ale to wszystko po likwidacji tam w tym państwie, wszystko przyjęli. No ciekaw jestem, czy wiecie kto. Państwo ze skorpionem, które zrobiło nam kiedyś potop. To tam te świnki wylądowały. Także już wiecie o wiele więcej niż powinniście wiedzieć. Także się nie dziwcie, że na przykład niektóre rzeczy są w tak kraju neutralnym i takim przyjacielskim. Także do zobaczenia. I oczywiście, no co tu ukrywać, pomódlmy się za tych, którzy będą nas strzec naszego wyżywienia, naszego życia. Bo to od nich zależy, jak będzie wyglądać przyszłość naszych dzieci. To oni wyznaczają w tej chwili drogę światu. Więc bądźmy wszyscy razem, a ci, którzy nie potrafią, niech się chwycą za ręce, niech złożą je, tak jak Hindusi. Niech wyślą dobrą energię do przodu. Wiecie, tak pod kątem ze splotu słonecznego. Niech zrobią taką piramidkę, tak jak robił ten pan i zresztą tak też pan już nieżyjący świętej pamięci Leper czasami pokazywał tą piramidkę. Także zwróćcie, wyślijcie tą energię do przodu. Tą wspaniałą energię. No cóż, z Bogiem. Do zobaczenia do jutra.